Czy kupiłbym ponownie rower szosowy, gdybym dzisiaj miał wybierać? Myślę, że kupiłbym fatbike'a. Nie no, bądźmy poważni, ale po kolei. Moja historia z szosą jest taka, że kiedyś kupiłem aluminiowego Treka Domani czy Domain, nie wiem jak to się czyta, takiego dosyć podstawowego na 105 bodajże. No i wszystko fajnie, był nawet tam ISO-Speed, ale ja nie byłem jakoś tym rowerem zachwycony. Z tego co pamiętam, on ważył jakieś 10-10,5 kg i ani nie wydawał mi się jakiś specjalnie szybki. No owszem, był całkiem wygodny, ale ja też nie miałem go dobrze dopasowanego, to jest inna kwestia. No w każdym razie, no nie robił szału ten rower, no, ani nie przyspieszał jakoś super szybko, ani nie dało się nim jakoś jechać z dużą prędkością tak łatwo, jak mi się wydawało, że powinno. No wiadomo, że tutaj jest bardzo dużo czynników, które na to wpływają. To nie jest tylko kwestia wagi. Może tam były jakieś kiepskie opony o bardzo dużych oporach toczenia. Może to, że miałem na przykład za daleko do kierownicy też mnie zniechęcało, a nie wymieniłem sobie mostka na krótszy. No prawdopodobnie było tam kilka błędów popełnionych. Rower kosztował wtedy kilka tysięcy, co dla mnie było bardzo dużą kwotą i pamiętam, że zbierałem dosyć sporo, żeby go kupić. No ale mimo tego wysiłku finansowego, no ja po roku ten rower sprzedałem. A sprzedałem go też dlatego, że miałem porównanie do swojego wtedy roweru typu Urban, to był Breezer Beltway 8, czyli rower z paskiem na dosyć szybkich oponach i przy podobnym wysiłku ja miałem wrażenie, że na tym Breezerze jestem w stanie jechać no, dosłownie 2-3 km wolniej średnio niż na tej szosie, więc dla mnie ta różnica była naprawdę niewielka i stwierdziłem, że no po co mi ta szosówka, no wystarczy mi ten jeden rower. Następnie zrobiłem drugie podejście do szosy po kolejnych chyba 2 latach, to znaczy wypożyczyłem sobie karbonową szosę, żeby zobaczyć, czy na takim lekkim, już rzeczywiście sportowym rowerze to będzie jakaś różnica i pojechałem tym chyba Skoda Bike Challenge, czy był jakiś taki wyścig w Poznaniu. Rower miał dla mnie za duży rozmiar, ale mimo to no już trochę bardziej mi się to spodobało. No i ostatecznie 2 lata temu kupiłem swoją szosówkę, którą teraz jeżdżę, czyli Scotta Addicta 20, ale chciałem, żeby ten rower już był taki naprawdę lekki, żeby było czuć tą różnicę, żeby on był dynamiczny, żeby fajnie wyglądał, żeby naprawdę wszystko mi tam grało. No i ten rower już bardzo polubiłem. Test mojej szosy wyskoczy Wam teraz w górze ekranu. No jest to Scott Addict rocznik 22, w pełni karbonowy. Osprzęt to jest Shimano Ultegra 2x11. Rower waży w tej chwili, bo ma wsadzone ultra dętki, około 8 kg. Ma też fajnie zintegrowane wszystkie kable. No fajnie i nie fajnie. Fajnie to wygląda, gorzej jak przyszło do wymiany sterów, to był dramat, albo do wymiany mostka na krótszy. No ale to już jest inna sprawa. No, generalnie jeździ mi się tym bardzo dobrze. Oczywiście rower można by jeszcze trochę zupgrade'ować. To nie jest powiedziane, że to się nie stanie kiedyś, bo ma na przykład dosyć ciężkie aluminiowe koła. Gdyby wsadzić tu jakieś karbonowe, myślę, że spokojnie zrobiłoby się już 7,5 kg. Także naprawdę jest to fajny rower, fajna baza do jakichś modyfikacji i bardzo tą szosę lubię, bo jeździ mi się na niej wygodnie, lekko, szybko, dynamicznie. To jest naprawdę fajny sprzęt. No i teraz dotarliśmy do tytułowego pytania, to znaczy, czy ja bym taką szosę kupił ponownie, gdybym miał dzisiaj wybierać. Jeżeli chodzi o sam rower, to tak, bo to jest naprawdę fajny model, bardzo lubię ten rower i nie zamierzam się go pozbywać. Natomiast gdybym miał wybrać tylko jeden rower i teraz stałbym przed takim wyborem, jaki rower kupić, to kupiłbym gravela, nie kupiłbym szosy. I wynika to z paru spraw. Po pierwsze dlatego, że z czasem stwierdzam, że jazda takimi uczęszczanymi drogami, asfaltami no sprawia mi coraz mniejszą frajdę. Naprawdę no myślę, że każdy z nas ma jakieś swoje problemy, stresy w życiu i jeszcze denerwowanie się do tego na drodze, gdy chcecie wyjść na rower, żeby odpocząć, no dla mnie trochę się mija to z celem. Ja naprawdę wolę jechać sobie spokojnie,
nawet szybko, ale ze spokojną głową, a nie się cały czas przejmować, że za chwilę mi ktoś przejedzie za blisko i będziemy próbował zepchnąć do rowu, albo zajeżdżał drogę, albo jakieś inne rzeczy odstawiał, co niestety na polskich drogach cały czas się zdarza. Druga kwestia to wyścigi gravelowe. Jeździłem w ostatnich latach trochę i na szosowe wyścigi, i na gravelowe i mam wrażenie, no może to oczywiście każdy może mieć inne, ale jednak wydaje mi się, że na tych gravelowych wyścigach jest po prostu jakaś taka fajniejsza, luźniejsza atmosfera. Oczywiście w tym roku słyszałem też sporo opinii, że to się zmienia, że na gravelowych wyścigach robi się napinka i ściganie jak na maratonach MTB czy na szosowych wyścigach. No oczywiście to się zdarza, ale mimo to wydaje mi się, że te gravelowe wyścigi są trochę takie bardziej na luzie. Jest po prostu fajna atmosfera, wszyscy są bardziej tacy integracyjnie nastawieni niż na szosowych wyścigach i to mi odpowiada po prostu. No a trzecia sprawa to jest duża uniwersalność. Gravelem można rzeczywiście jechać nie tylko po asfalcie, na jakieś takie szutrowe, leśne czy polne drogi. No to jest naprawdę super wybór. Tutaj w Płaskopolsce, gdzie mieszkam, zresztą widzicie w tle, jakie tu są drogi, no tak naprawdę ten gravel w 90% przypadków wystarcza. Tu nie ma jakichś trudnych tras, jakichś ścieżek, szlaków. Co innego, gdyby mieszkał w górach gdzieś pewnie, no to już by była inna sprawa. Miał na przykład pod bokiem jakieś single tracki, ale tutaj ten gravel naprawdę daje radę i daje też to, co ostatnio na przykład z czym miałem do czynienia, to znaczy wybraliśmy się tam na jakąś wycieczkę, jakąś stówkę na szosach i okazało się, że no, Garmin trochę źle pokazał trasę, trzeba było pokonać dosłownie parę kilometrów jakąś taką szutrową drogą, lekko zapiaszczoną. No i na tych szosach to już trochę była męka, bo te rowery się zapadały w tym piasku i na gravelu nawet bym tego nie zauważył. Na grubszych oponach po prostu bym spokojnie sobie przejechał, przemknął tam i nie byłoby problemu. No także taki gravel rzeczywiście jest bardzo uniwersalnym wyborem i wbrew pozorom kiedyś mi się tak wydawało, że to będzie albo wolna szosa, albo kiepskie MTB, a tak naprawdę to powiedziałbym, że to jest szybkie MTB albo uterenowiona szosa i naprawdę jest to fajne połączenie. Żeby było jasne, ja tutaj nikogo do niczego nie zmuszam, nie namawiam, nie mówię, że coś jest lepsze, a coś jest gorsze. Ja na przykład też bardzo lubię jazdę na szosówce, dlatego że cenię sobie tą szybkość, tą lekkość, to, że mogę sobie wyskoczyć na przykład wieczorem nawet, pojechać jakąś tam trasę. Natomiast gravel, no po pierwsze jest bardziej uniwersalny, bo można sobie na przykład zmieniać koła czy tam opony i mieć tak prawie, że taką szosę. Także gdybym miał mieć jeden rower, to można to jakoś załatwić. No i fajniejsze są, jak dla mnie osobiście, te gravelowe wyścigi, jest fajniejsza atmosfera. Fajne jest też to, że mogę sobie pojechać do lasu, mogę pojechać na jakąś gravelową ustawkę. No jest dużo plusów, także ja szosę sobie zachowuję, ale gdybym miał mieć tylko jeden rower, to byłby to gravel na ten moment. I takie są moje odczucia. Napiszcie w komentarzach, czy się z tym zgadzacie, czy nie. Ja też tutaj oczywiście nikogo nie namawiam. Jeżeli ktoś uwielbia jeździć po szosie, jest takim zapalonym szosowcem, lubi prędkość, wydajność, treningi, no to wiadomo, że szosa będzie lepsza. Jeżeli ktoś woli teren, to będzie MTB lepsze. Jeżeli właśnie w ogóle lubi szybkość, ale w terenie, no to będzie gravel. Nikogo tutaj do niczego nie zmuszam, nie namawiam. Ja po prostu mówię, że gdybym miał dzisiaj kupić rower tylko jeden, byłby to gravel. Ale jeśli mam taką możliwość, że mam już tą szosę, no to ta szosa na pewno u mnie zostaje. Może z czasem pojawi się gravel, może kiedyś pojawi się inny rodzaj roweru jeszcze. Zobaczymy. To są takie moje obserwacje i spostrzeżenia. Wszystko na dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że jeżeli stoicie przed zakupem jakiegoś właśnie droższego roweru, to ułatwi Wam to może trochę decyzję. Do zobaczenia. Cześć!